Samowystarczalność to największa swoboda. Odpowiednia wiedza i zaplecze są przydatne, ale wpierw trzeba wyszkolić własny umysł. Chciałbym to zapewnić wszystkim rodakom. To dobre miejsce na szałas. Chcę, żeby mogli żyć całkiem niezależnie. Samowystarczalni w Ameryce. My, komandosi, mawiamy, łatwo było tylko wczoraj, bo ten dzień już minął. Zerwanie z systemem to nic łatwego, jednak codziennie podejmują się tego kolejni śmiałkowie. Robert Allen poświęcił całe życie, by uczyć ludzi sztuki przetrwania. Sam też nie chce polegać na państwie, ponieważ wie, że w razie katastrofy cofnie się ono prosto do epoki kamienia łupanego. Jest gotów na wszystko. I jeśli spędzicie z nim kilka dni, wy też będziecie. Ponad 300 km na północny zachód od Little Rock w Arkansas znajduje się miasteczko Huntington. Robert Allen mieszka tu na swojej 160-hektarowej działce. Znajomość sztuki przetrwania to największa swoboda. Niektórzy twierdzą, że jesteśmy najrozsądniejszymi ludźmi na Ziemi. Inni, którzy chcą być prowadzeni niczym owce, mają nas za wariatów. Po co się męczyć, kiedy wszystko sprzedają w sklepie? Jeśli dacie mi nóż, gwarantuję, że przetrwam dzięki niemu w każdym rejonie naszego kraju. Współcześni ludzie zupełnie się na tym nie znają i myślą, że mięso dosłownie pochodzi ze sklepu. Nie wiedzą, jak je zdobyć. Druga ofiara. Wielu nie umie nawet rozpalić ogniska zapalniczką. Jeśli ktoś twierdzi, że typowy obywatel dałby sobie radę, zwyczajnie żartuje. Proszę, rozpaliłem ogień. Robert założył 4 lata temu własną szkołę, żeby podzielić się swoją wiedzą. Prowadzę szkołę Sigma 3. Sigma to grecka litera S, a S3 to skrót od Szkoła Scoutingu i Survivalu. Uczymy sztuki przetrwania i jak opatrywać rany. Matka natura jest najlepszą nauczycielką, więc Arkansas to świetny poligon. Bywa tu zimno, gorąco i mokro, a owady są równie zabójcze jak w dżungli. W innych partiach kraju trudno o takie warunki. Robert zna ten rejon jak własną kieszeń. Mieszka w Arkansas od urodzenia, czyli już 30 lat. Zacząłem się interesować sztuką przetrwania już za młodo. Polowałem z ojcem na jelenie, a później wstąpiłem do wojska, gdzie wyszkolono mnie na sapera. Gdy wyjechałem do Iraku, przerodziło się to w istną obsesję. Chciałem móc sobie poradzić w każdym zakątku świata. Oto pamiętnik przetrwania. Nauczyłem się wszystkiego samodzielnie. Nie wpojono mi tego w wojsku. Sam sięgnąłem po książki oraz narzędzia i zakasałem rękawy. Wąż to jedno z łatwiejszych zwierząt do oprawienia. Zdaniem Roberta stoimy na skraju katastrofy i nie każdy ją przetrwa. Katastrofa naturalna lub atak z zewnątrz mogą bardzo łatwo zniszczyć system. W niektórych rejonach naszego kraju nawet dziś ludzie mają utrudniony dostęp do prądu i żywności. A przykładowe trzęsienie ziemi tym bardziej im tego nie ułatwi.
Praktycznie każda większa katastrofa prowadzi do niemal całkowitego rozpadu społecznego. Ludzie wpadają w szał, zaczynają kraść, mordować i gwałcić. Gdy dotknie ich głód, nie będą się oglądali na rodzinę ani znajomych. Pozbawią ich żywności bez skrupułów. To naprawdę groźne czasy. Ludzie martwią się stanem gospodarki i groźbą nadchodzącej wojny. Nasze państwo jest jak pociąg pędzący nad urwiskiem i choć każdy to dostrzega, nikt nie chce go zatrzymać. Wszyscy tylko stoją i kłócą się, kiedy zahamują. Sądzę, że w głębi duszy każdy martwi się, jak wykarmi swoją rodzinę. I czy Ameryka zmieni się w kraj trzeciego świata? Ludzie są tak uzależnieni od systemu, że jeśli szybko nie podniesie się po upadku, zwyczajnie tego nie przetrwają. Za chwilę. Przetrwanie w dziczy to nie wszystko. Trzeba też umieć się obronić. A później, gdybym musiał uciec, nie miałbym z tym problemu. Robert Allen pragnie wpoić innym umiejętności i nastawienie, dzięki którym przetrwają w każdej sytuacji. Chce stworzyć w pełni samowystarczalną osobę. Uczę studentów, jak radzić sobie w walce oraz w wypadku groźnego urazu, żeby byli gotowi na wszystko. Wiedza i zaplecze są przydatne, ale wpierw trzeba wyszkolić własny umysł. Nasza szkoła prowadzi szkolenia na 160-hektarowym obszarze i ma dostęp do kolejnych 400. Czerpiemy wodę z wielu źródeł. Na terenie mieści się 7 jezior, strumień, liczne studnie, mokradła, pasma górskie i gęste lasy. To różnorodny ekosystem. Weźcie gałąź. Każdy, kto zapisuje się do mojej szkoły, pragnie być w pełni samowystarczalny i niezależny od systemu. Robert zaczyna od pokazania, jak zdobyć czystą wodę. 3-dniowe odwodnienie to praktycznie wyrok śmierci. Znajdujemy strumień, najlepiej taki położony z dala od zwierzęcych tropów, niezanieczyszczony i w bezpiecznej okolicy. Ziemia posłuży nam za filtr. Jest miękka, więc nie potrzebuje żadnych narzędzi. Kopię dół na głębokość 40–45 cm. Najgroźniejsze zanieczyszczenia to pasożyty ze zwierzęcych odchodów. W Ameryce roznoszą one takie choroby jak giardioza i kryptosporydioza. Obie prowadzą do przewlekłej biegunki i z doświadczenia wiem, że są bardzo nieprzyjemne. Mikroby żyją na powierzchni wody, więc kopiąc dołek mogę sprawić, że ziemia zatrzyma je niczym filtr. Kiedy dołek się wypełni, odczekuję około godziny, aż zawiesina opadnie na dno. Zawsze korzystam z tej metody, gdy jestem w trasie. Woda to podstawa, ale trzeba też coś jeść. Chwytanie pożywienia to specjalność innego instruktora. Jeremiah to nasz nauczyciel. Pokażę wam, jak zastawić sidła. To jedna z najbardziej niezawodnych pułapek. Kilkanaście sztuk pozwoliłoby mi wykarmić aż 4 osoby. Wystarczy wam kawałek linki spadochronowej. Przeplatam ją tędy, a teraz naciągam sprężynę drugą ręką. Następnie włączam zabezpieczenie i robię to samo z drugiej strony.
Teraz kładę sidła na ziemi i zaciskam. Wystarczy zastawić je pod odpowiednim kątem. Sprężyny są regulowane. Sidła muszą być dobrze przymocowane na wypadek, gdyby schwytane zwierzę nie złamało sobie kręgosłupa. Pułapka zastawiona. Zwierzyna zagląda do otworu, zwalnia blokadę i już nie wychodzi. Załatwione. Kluczowe jest zastawienie pułapki we właściwym miejscu. Najlepsze to granica między legowiskiem a żerowiskiem. Zwierzyna często ją przekracza, więc wkrótce zwęszy przynętę. Zdobycz można wtedy przenieść do szałasu. Postawimy go tutaj. Zbudujemy teraz drewniany szałas. Ludzie stawiają je w lasach na całym świecie. Patyki utrzymują grubą warstwę liści. Budowa nie trwa długo, a powstały szałas umożliwia przetrwanie w różnych nieprzyjemnych warunkach. Nie sprzedajecie gotowych zestawów? Gdzieś widziałem napis wyprodukowano w Chinach. Dla doświadczonego leśnika to nic trudnego. Przykryjcie patyki gałęziami, a później liśćmi. Gdyby zaskoczył was zmierzch, szałas pozwoliłby wam przetrwać do rana. Zatkajcie wszystkie otwory. Taki szałas to naturalny śpiwór. Jeśli budowniczy wzniesie go we właściwy sposób, nie zmarznie nawet w najchłodniejszą noc. W szałasach jest zaskakująco ciepło. Moi znajomi mogli spać w nich bez śpiworów nawet przy 35-stopniowym mrozie. Im więcej gałęzi, tym lepiej. Teraz przykryjcie go liśćmi. Ściany powinny mieć około pół metra grubości. To jedne z najcieplejszych i najszczelniejszych schronień i sprawdzają się w przeróżnych warunkach. Oto gotowy produkt. Duży, prymitywny śpiwór. Wchodzę do niego tyłem, żebym był w stanie zamknąć włas na wypadek mrozu. Gruba warstwa ściółki jest bardzo wygodna. Umiejętności te mogą się przydać w każdej chwili. Nawet gdy nie dojdzie do katastrofy. Przetrwanie to nie wszystko. Trzeba też umieć się obronić. Uczymy więc walki z użyciem broni palnej, noża i własnych pięści, a także tego, jak rozpoznać największe zagrożenie i zejść mu z drogi. Nie szkolimy ludzi na żołnierzy. Zależy nam, żeby raczej unikali konfrontacji, niż je wszczynali. Komandosi umieją reagować zarówno na zmiany zachodzące w ułamku sekundy, jak i te bardziej rozłożone w czasie. Jeśli dojdzie do katastrofy, system nie upadnie tylko na weekend. Duże połacie terenu stracą dostęp do prądu na długie miesiące, jeśli nie lata. Robert Allen umie jednak funkcjonować w pełni na własną rękę. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetrwa tak długo, jak będzie musiał. Moja rodzina zamieszkuje te tereny od 3 pokoleń. Spędziłem tutaj całe swoje dzieciństwo. I choć od tamtej pory zjeździłem cały świat, zawsze wracam do domu. Nic nie zerwie więzi, która łączy mnie z tym miejscem. Tutaj się urodziłem i zawsze noszę to miejsce w sercu. Niecałe 15 metrów od moich drzwi rośnie cały zagajnik klonów i orzeszników. W razie potrzeby przetrwałbym tylko dzięki nim. Nie potrzebuję ryb ani zwierzyny. Mogę dożyć wczesnej starości, jedząc tylko surowce, które rosną tuż obok mnie. Liczę, że w ciągu paru lat całkiem uniezależnię się od systemu. To jednak złożony proces. Robert musi obmyślić każdy jego etap.
W pierwszej kolejności muszę sobie zapewnić pożywienie. Założyłem więc kurnik. W zależności od pory roku kury składają dziennie 20 do 40 jaj. Mam też farmę akwaponiczną. To najczystszy sposób produkcji żywności. W tych zbiornikach będę hodował rodzime gatunki ryb. Ich odchody będą wypompowywane razem z wodą, służąc roślinom za nawóz, a dżdżownice będą się pozbywały wszelkich odpadków. Na koniec będę karmił nimi ryby, tworząc w pełni zamknięty obieg. Nie będę musiał jeździć do sklepu po karmę i będę mógł jeść ryby bez obaw o promieniowanie z elektrowni w Fukushimie, które zatruwa tuńczyki w Pacyfiku. Wszystko będzie powstawało organicznie pod moim czujnym okiem. Prowadzenie własnej hodowli jest 10 razy tańsze niż jeżdżenie po zakupy do sieciowego sklepu. Droga ku niezależności jest bardzo wyboista, jednak Robert ma już spójną wizję. W tym miejscu stoi mój ogród. Tutaj będą beczki na truskawki, a tam grządki na stojakach i duńskie kopce. Płot zostanie zastąpiony żywopłotem z winorośli i innych pnączy. Będę hodował różne warzywa i zioła, a także dzikie rośliny, takie jak szarłat, świetny zamiennik dla pszenicy, uprawiany na dużą skalę w Ameryce Południowej. Szarłat albo amarantus jest mniej znany w Stanach Zjednoczonych. To roślina bogata w witaminy, białko oraz błonnik, obniżająca też poziom cholesterolu we krwi. Wszystko kosztowało mnie niecałe $100. Ogród pozwolił mi zrobić bardzo duże zapasy na zimę. Jeśli nic nie zmusi nas do opuszczenia gospodarstwa, możemy tu mieszkać aż do śmierci. Gdybym jednak musiał uciekać, nie miałbym z tym problemu. Przygotowałem się na tę ewentualność. Plecak z najważniejszymi przyborami. Powinna się w nim znaleźć woda, żywność i odzież ochronna, ale i mniej oczywiste przedmioty. Apteczka, filtr wody, który uchroni cię przed chorobą, lampka z kilkoma trybami pracy oraz gwizdek. Jeśli coś cię przygniecie i nie będziesz mógł zawołać o pomoc, w ten sposób na pewno zwrócisz czyjąś uwagę. W kryzysowej sytuacji liczy się każda sekunda, więc jeśli chwycicie swój plecak, pozwoli wam przetrwać nawet 3 doby. W moim plecaku znajduje się wiele narzędzi, dzięki którym będę mógł poradzić sobie w dziczy. Nóż i siekiera pozwolą mi wykonać inne narzędzia lub pułapki na zwierzynę, a namiot posłuży mi za ciepłe schronienie. Zaspokoję w ten sposób wszystkie podstawowe potrzeby: namiot, woda, ogień, żywność, narzędzia i kompas. Jeśli je masz, dasz sobie radę w każdym zakątku świata. If you have those items, you can provide for yourself anywhere in the world. Każdego dnia kolejni ludzie odłączają się od systemu. Robert Allen bardzo pochwala ich wysiłki. Marzę o tym, żeby pewnego dnia zapewnić jakąś dozę samowystarczalności wszystkim swoim rodakom. Chcę zaszczepić w nich myśl, że nie są zdani tylko na łaskę państwa. Ludzie obawiają się o stan naszej gospodarki i rosnące ceny żywności. Martwią się, czy za 5 lat będą w stanie wykarmić swoje rodziny. Przeciętni Amerykanie zapracowują się na śmierć, a później nagradzają sobie to, kupując fajne, modne gadżety. W rzeczywistości wydają tylko pieniądze generowane przez ogromne banki, które wkładają tryliony dolarów w bardzo niestabilny system. To bańka, która wkrótce pęknie. Osoby samowystarczalne nie muszą zaprzątać sobie głowy rachunkami. Skoro nie wydają fortuny na prąd, ogrzewanie i jedzenie, wcale nie muszą tyle pracować.
To jeden z najłatwiejszych żywotów pod słońcem. Jedyne, czego ci potrzeba, to schronienie, woda, ogień i żywność. W porównaniu ze współczesnymi cywilizacjami, ludy zbieracko-łowieckie, dbające tylko o najprostsze potrzeby, pracują znacznie mniej. Nasz styl życia jest bardzo zbliżony. Wielu patrzy na mnie jak na wariata. Jednak nasi dziadkowie żyli w ten sam sposób. Sądzę, że nasze podejście robi się coraz bardziej popularne. 75 lat temu, za czasów naszych dziadków, ludzie byli zdrowsi, a rak i przestępczość były znacznie mniej powszechne niż w obecnych społeczeństwach. Komandosi muszą przećwiczyć każdą akcję kilkanaście razy, nim w ogóle ruszą do walki. Zapewnia im to znaczną przewagę zarówno w czasie bitwy, jak i stawiając szałas. Robert Allen wpoi wam wszystkie podstawy sztuki przetrwania, bez względu na to, czy zerwiecie z systemem sami, czy też system zrobi to za was. Liczę, że tak jak Robert, będziecie mieli pod ręką taki oto plecak. Żyłbym w ten sposób nawet, gdybym nie obawiał się nadchodzącego kryzysu. Mam znacznie więcej swobód niż typowy pracownik korporacji, a wolność to podstawa. Samowystarczalność pozwala mi zrobić dosłownie wszystko. Póki mam przy sobie nóż, poradzę sobie w każdym zakątku świata. Mało kto może się tym pochwalić. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Piotr Kacprzak czytał, Maciej Orłowski.